Witam wszystkich widzów. Zapraszam na kolejny biwak. Że można powiedzieć, że oficjalnie jesienne biwaki czas zacząć. Praktycznie brak robactwa, tylko dużo grzybiarzy. Temperatury w okolicach 5 stopni. Całe poprzednie 3 dni padało, także rozpalenie ogniska to będzie nie lada wyzwanie. Zrobię sobie niedzielny obiad. Nie wiem, czy się najem. Także zapraszam do oglądania. Przynajmniej już nie będzie pytań, gdzie jest boczek. Wyszło słońce. Miła odmiana, bo jak już wcześniej wspomniałem, kilka dni padało. Także szukamy nasze wymarzone miejsce biwakowe. Tak, żeby grzybiarze mnie nie znaleźli. O zwierzynę się nie obawiam. Jest takie delikatne zagłębienie terenu, chyba to będzie tu. Idę dalej, bo nie było wystarczająco płaskiego miejsca. Wszędzie takie poryta ziemia. Chyba mamy. Pierwsze wrażenie, najlepsze. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, jak wyglądał mój pierwszy biwak. Wrzucę trochę historycznych zdjęć. Jak to było, czy się bałem i tak dalej. Standardowe pytania wszystkich, którzy chcą zacząć swoją przygodę z biwakowaniem. Także pokrótce właśnie opowiem wam, jak to wyglądało z mojej strony. Ale najpierw musimy rozbić tarpa, pozbierać opału. No na razie te dwie rzeczy. A to podejrzewam, że za chwilę będzie ciemno, bo jest godzina 15 dochodzi. No a już 17 się zaczyna robić ciemno. Długa noc przede mną. Tak to wygląda. Wybrałem takie zamknięte schronienie, taki namiot z tarpa. Już teraz aktualnie wiatr ucichł, to możliwe, że w nocy będzie coś wiało, także nie chciałbym być owiany. Dlatego wybrałem właśnie zamknięte schronienie. I tu nie pokazałem, ale tam pod tym kijem wrzuciłem taką torebeczkę małą, żeby kij mi czasem nie przetarł tarpa. Kilka dni padało, także interesują mnie takie kawałki drewna, które nie leżą na ziemi. Tutaj ktoś dla mnie ładnie oparł kawałek buka.
Czuję żywicę, więc ten pozostały pieniek można potraktować siekierą i mamy 100%, że znajdziemy smolne szczapki. Znalazłem jeszcze lepszego suszka. O, ale takie krzesełko często pytacie mnie o nie. To jest krzesełko ze sklepu na D. Nie kupujcie tych tanich, bo kupiłem również te tanie. I co? I usiadłem się mocniej, tak w ten sposób. I plastik pękł i po krzesełku. I koniec końców musiałem i tak kupić te droższe. Także chyba nigdy się nie nauczę, że lepiej zapłacić raz, a porządnie. Także drewno już porąbałem. Schronienie już mam. I tak sobie na razie odpoczywam. W zasadzie to nie powiedziałem, co będzie na obiad, o kolację. Ale potrzymam Was jeszcze w niepewności. Najpierw rozpalmy ogień. Ale jeszcze chwilę sobie posiedzę. Mamy 16:27. Tak na moje oko to opału mam tak po 17 może zacznę coś tam rozpalać. Żeby potem po nocy nie chodzić i nie szukać opału. Także ognisko już płonie. No i pokrótce Wam opowiem, jak to się zaczęło u mnie z tym biwakowaniem. Oczywiście biwakowanie podobało mi się od zawsze, ale głównie kojarzyło mi się właśnie z namiotem, jeziorem, z jakimiś kiełbaskami z ogniska. Tak mi się kojarzyły biwaki, ale w 2018 roku jakby postanowiłem, że zacznę biwakować właśnie tak na dziko w lesie. Tak bardziej bushcraftowo. Jak wiadomo, strach był bardzo mocny, dlatego na początek dobrze jest sobie znaleźć kogoś, z kim można by było właśnie zacząć takie biwakowanie. We dwóch zawsze raźniej. Złapałem kilka biwaków ze znajomymi, no i bardzo mi się to spodobało. No i chciałem jak najczęściej na te biwaki chodzić. No ale no to jednemu kumplowi coś tam nie pasowało, drugiemu coś tam nie pasowało i zawsze ciężko było się zgrać. No i postanowiłem, że jeżeli mam na kogoś liczyć, to najlepiej na siebie. No i zdecydowałem, że właśnie zanocuję w lesie sam. Na pierwszy biwak polecam jakiś las, który dobrze znacie. Ja właśnie też tak postąpiłem. Nie poszedłem do jakiegoś lasu, który mnie już z miejsca przerażał, tylko takiego, to był mały lasek nad rzeką. Czy się bałem? No oczywiście, że się bałem. W ogóle pierwsza nocka to była w hamaku. Tarp jakiś tam w ogóle, jakaś tam samoróbka. Sprzęt najprostszy. No i standardowo taki biwak dobrze jest też robić latem, no bo wtedy sprzęt nie musi być takiej z wyższej półki, bo jak jest ciepło, to możesz spać nawet pod kocem, prawdę mówiąc. Gdy już układałem się do snu, każdy szelest to było coś, po prostu no nie mogłem zasnąć, bo cały czas coś tam łaziło, jakieś sarny, jakieś lisy, nie wiadomo co. Także praktycznie przespałem z 1,5 godziny. Co przysnąłem, to miałem wrażenie, że ktoś podbiega do hamaka i chce mnie zamordować. Najważniejsze jest okiełznanie wyobraźni, no bo to praktycznie wyobraźnia płata nam te figle. Gdy już poukładamy sobie wszystko w głowie, to taki właśnie wypad do lasu jest niesamowity relaks i reset właśnie
dnia codziennego. Tu możecie zobaczyć zdjęcia właśnie, jak następnego dnia, jak byłem niesamowicie wyspany. Ale i tu chyba właśnie mi się wydaje, że trzeba być konsekwentnym, bo mogłem się zrazić, mogłem powiedzieć, nie, no spałem z godzinkę, praktycznie nic nie wypocząłem w tym lesie, jeszcze bardziej byłem zmęczony. Przyjechałem do domu, to praktycznie spałem pół dnia, więc jeżeli ktoś w tamtym czasie powiedział mi, że w lesie można wypocząć, to pukałem się w głowę. Także za szybko o następnym biwaku nie myślałem. Nawet już te pierwsze moje biwaki, które nagrywałem GoPro, to zanim wyrobiłem sobie taką rutynę, że już nauczyłem się wszystkich dźwięków, wiecie, jakie zwierzę, jaki odgłos wydaje właśnie na liściach, to tak mi zajęło gdzieś z pół roku może, gdzie już ten strach praktycznie się wyzerował. Nie powiem nawet teraz, jeżeli coś zaszeleści albo coś naprawdę zrobi spory hałas, no to wiadomo, przestraszę się, ale po chwili po prostu wiem, że to jest jakiś tam jeleń, albo sarna, albo lis się zaciekawił. Jeżeli coś by przechodziło, to raczej nie przechodzę w defensywę i nie ukrywam się, tylko na przykład biorę latarkę, zaczynam krzyczeć, czy tam nawoływać, no i koniec końców zawsze to pomaga. No nawet bez tego to zwierzyna i tak ucieka i tak. Także nie ma się czego bać, bo prawdę mówiąc, no to zwierzyna bardziej nas się boi niż... No zwierzyna bardziej nas się boi, a my się boimy, no bo głowa nam płata figle. Oczywiście może tak się zdarzyć, że ktoś nie załapie tego bakcyla i po prostu no nie sprawia mu to takiej radości, no. Nie wszystko jest dla wszystkich, ale z drugiej strony mi się wydaje, że właśnie taki wypoczynek w lesie bądź na łonie natury to jest po prostu głęboko w nas zakorzeniony. Dobra, zaczynamy obiad, kolację. Co w ogóle dzisiaj będziemy robić? Ja tak sobie pomyślałem, że zawsze jakieś tam takie dania dość oczywiste, jak to na biwak, ale dzisiaj chciałem sobie zrobić takie właśnie mało oczywiste, czyli rosół. Ups! No nie. Dobra, wszystkie składniki już mam w garnku. Nie jest to duża filozofia, po prostu trzeba poczekać, nic więcej. A gotować nie będę na ognisku, tylko na gazówce. Każdy, kto chociaż raz robił rosół, wie, że trzeba ten szum zebrać. Rosół jakby doszedł, położyłem go obok ogniska i robimy makaron. No powiem wam, wyszedł mi rosół jak u mamy. No chyba, że w terenie tak dobrze smakuje, ale naprawdę jest bardzo dobry. Zawsze byłem smakoszem marchewek. Także widzimy się później, bo muszę zjeść całą taką michę. Jaka to była pojemność?
Już nie pamiętam. Chyba dam radę. Zawsze babcia mówiła, jak nie zjesz rosołku, to chociaż mięsko zjedz. Ale mięcho zjem. Pierwszy rosół na biwaku zjedzony. Pierwszy biwak przedstawiony. Układam się do snu. Także do zobaczenia jutro. Dzień dobry. 8 godzinę mamy. No i dość rzeźka noc była. 5 stopni było, telefon pokazywał. Ale spałem jak zawity. Nawet chyba nic nie łaziło wkoło. Bo chyba bym słyszał. Teraz najgorsze wyjście ze śpiworka ciepłego. Pieszota. A nie zgadniecie, co tu się smaży. Chyba nie zgadniecie. Nie ma szans. Kawa dzisiaj nie ma ze mną szczęścia. Raz mi spadła z mojej półeczki, a drugi raz ją kopnąłem, jak nagrywałem. Zostało mi tam troszeczkę na dnie. A już nie mam wody. No trudno. Najważniejsze, że będzie boczek. Nie no, po prostu rozpływam się. Porcja druga. Ten spleśniały ser też robi robotę. Jeszcze weźmiemy ostatniego łyka kawy. Same fusy. Także dzięki, że dotrwałeś do końca tego filmu. Jeżeli chcesz jakieś fotki z backstage'u tego, co robię, to zapraszam na mojego Instagrama. I to by było na tyle. Dzięki, że dotrwałeś do końca. Zapraszam na kolejne filmy. Na razie.